Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Od dzisiaj zostaliśmy prawdziwymi mieszkańcami tego kraju, a więc jemy jedzenie w 7-Eleven i normalnie rozłożyliśmy się w sklepie i nie ma żadnego problemu, możemy sobie zjeść, możemy się napić, więc czujemy się jak lokalsi. A oto i nasza przekąska. Także mamy takie kanapeczki z tuńczykiem, kanapeczki z serem i szynką. No i do tego pijemy sobie coś tam dobrego. Ja wzięła dzisiaj fantę truskawkową albo poziomkową, a ja piję naszego ulubionego szwepsika o smaku limonki. No dobra, bo tak się zaaferowaliśmy tym naszym jedzonkiem, że zapomnieliśmy Wam powiedzieć, gdzie Was dzisiaj zabieramy. Dzisiaj zabieramy Was na najsłynniejszą plażę Phuket, czyli idziemy na Patong. Patong jest to z pewnością miejsce wyjątkowe na mapie Phuket, a pewnie i na mapie całej Tajlandii. Jest to najbardziej rozpoznawalna nazwa wśród turystów, którzy się tutaj udają. A powiedz mi, kochanie, z czego ten Patong tak słynie? Z rozrywek. Tak, jest tutaj słynna Bangla Road, która podobno potrafi dorównać Soi Cowboy z Bangkoku, także będzie się działo. No i pozdrawiamy wszystkich z przepięknej plaży Patong. Jak widzicie, całkiem długa. Informacja wuja Mikołaja, 3 km długości i naprawdę zapowiada się bardzo ciekawie. My na razie idziemy na początek tej plaży, czyli tak zwaną stronę północną, a później będziemy się kierowali w stronę słynnej Bangla Road. Tam na pewno ludzi będzie zdecydowanie więcej. Ale tutaj w ogóle jest dużo więcej ludzi niż na innych plażach. No, wydaje mi się też, że Patong to jest duże miasto, na pewno w porównaniu z taką Kamalą, czy nawet jak wczoraj byliśmy na Kata, to rzeczywiście Patong to jest ogromna mieścina tutaj. No i ludzie przyjeżdżają tu ostro imprezować, więc na pewno jest to bardzo popularna plaża. Jak chcecie polatać, to tutaj można również. Na tej plaży nie leci z Wami pan na gapę. Sprawdzaliśmy ceny, 1500 za osobę, 3000 za dwie, więc dokładnie tak jak wszędzie. Jetski są, także każda plaża oferuje dokładnie to samo. Na każdej plaży tak samo możecie się dobrze bawić. Tak wyglądają 3 km plaży Patong. Tutaj piasek jest jakby ze szkłem. Nie wiem, ma jakieś takie świecące kryształki. Na końcu mamy piękne skałki, fajne restauracje, także można tu miło spędzić czas i na pewno jakąś sesję sobie przy okazji machnąć. Zeszliśmy na razie z plaży Patong, poszliśmy na taką małą odnóżkę, tutaj jest troszeczkę mniej ludzi, no i cóż, postaramy przydronić. To ja postanowiłam wyjść na poszukiwanie krabików, bo co chwilę tu widzę kraby. O, ale ich tu dużo. A chciałam je nagrać. I wszystkie się pochowały właśnie. Tam jest jeden. O, a ile tam jest? Tam chodzi po wierzchu, nie widać za daleko. Ale tam się gonią, jeszcze jest jakaś familia, rodzina tutaj. Krabiki. Życie krabów. Prosto z Tajlandii. Polecam to miejsce na robienie szczycików z dronika. Dużo mniej ludzi, a spokojnie na Patong można sobie popłynąć. No i wzdłuż plaży ciągnie się taka piękna promenadka. Mamy tutaj możliwość odpoczęcia sobie pod palmami. Tych palm jest tutaj naprawdę dużo. Powiedziałbym, że najwięcej jest palm akurat na tej plaży. No i co? Coś można sobie zjeść, czegoś się napić. Polecamy jakieś szejki. Jest ok. Można żyć. No i tak ledwo co wspomniałem o dżusach, a tutaj już Gabriela wychwyciła, że mają watermelon shake'i. No więc co? Zamawiamy.
Ja chcę tylko powiedzieć, że tym motorkiem właśnie przyjechała 9-osobowa rodzina i jeszcze był pan kierowca. Ludzie łapią cień gdzie mogą. Ja też się na chwilę do cienia schowałem. O, go ahead, go ahead. A tutaj możecie napić się świeżego kokowska. Jak się otwiera kokowska i załatwione. Można wziąć słomeczkę i pić. A Grażynka już czeka niecierpliwie, kiedy dostanie tego drineczka swojego. Ktoś tu dostał nie tylko szejka, ale nawet marakujkę. Ulubione moje dwie rzeczy tutaj. Nie ma co, na razie Patong bardzo miło nas wita. Za masaże tutaj się cenią. 400 batów najtańszy, masaż stóp. Masaże są też po 500. No ale cóż, no, jak się chce centralnie na plaży, to trzeba zapłacić. Ja tylko dodam, że spotkałem tutaj już kilka grup Polaków, także ta plaża jest również bardzo popularna wśród naszych i można śmiało powiedzieć, nasi tu byli. Tutaj sobie kupujecie, a tam możecie sobie zjeść. Te stoliczki takie naprawdę bardzo, bardzo fajne. Jest jedno miejsce, które ma takie wysokie hotele i muszę wam powiedzieć, że według mnie to ta architektura jest naprawdę, nazwijmy to, wyjątkowa. Idziemy dalej. Sole są jak na każdej plaży. Ktoś ma ochotę sobie wypożyczyć, to dla dwójki to jest 200 batów za cały dzień. To, co mi się podoba w tej plaży, to to, że tych parasolów nie ma aż tak dużo, także są te momenty, kiedy można sobie normalnie poleżeć na ręczniku. Ale ogólnie plaża bardzo miło zaskoczyła, bo ja się spodziewałem, że to będzie takie miejsce, z którego my naprawdę chcemy uciekać, a jest tu naprawdę całkiem przyjemnie. Tak, ale dużo się tutaj dzieje. Naprawdę jest dużo ludzi, dużo sklepów, takich przenośnych sprzedawców. Także dzieje się. Jeżeli chcecie być gdzieś, gdzie się dużo dzieje, to na pewno jest to ta plaża. Tak, tak. I na pewno fajnie na taką też pojechać, bo tutaj czuć taki, no mówię, wakacyjny vibe między Zdrowiem, Jelno, te sprawy. A prawda też jest taka, że tutaj kwitnie życie nocne, więc warto je też zobaczyć, no bo cała Europa albo cały świat przyjeżdża na tą słynną Bangla Road, żeby czasem tutaj poimprezować. No dobra, słuchajcie, doszliśmy do Bangla Road, jesteśmy jeszcze na plaży, no i stwierdziliśmy, że jest tak gorąco, że jeszcze się przekąpiemy, zanim uderzymy w miasto. No więc co? Kochani, jak Ci się plaża podobała? Lepiej niż się spodziewałam, naprawdę. Fajnie. Tak, też mi się wydaje, że miałem dużo mniejsze oczekiwania, więc dla nas jest jak najbardziej ok. A teraz co? Idziemy do wody, widzimy się później. Już się nie mogę doczekać. Słońce zachodzi, statki zaczynają odpływać, ale tutaj naprawdę jeszcze jest straszny rumor. Ludzi jest po prostu multum, jak w Kalifornii, ale najlepiej to odlatują rzeczywiście te spadochrony, po prostu cały czas. Próbowaliśmy plażę na Patong i mamy parę dalszych komentarzy. Woda, przynajmniej tutaj w okolicy Bangla Road, jest bardzo płytka, źle się pływa, są duże fale, także doceniamy naszą kamalkę na pewno i tutaj jak poleżeliśmy chwilę na plaży, no to tu jest taki ruch, tyle ludzi, co chwilę coś się dzieje, te motorówki cały czas tutaj latają, jeszcze jeden nie zdąży dobrze wylądować, to już drugi parasailing startuje. Także ja chciałam powiedzieć, że ja naprawdę doceniam naszą spokojną kamalkę w porównaniu do tego Patongu. Ja jeszcze dodam, że akurat Patong to nie jest najlepsza plaża na zachód słońca. Jak widzicie, zachód słońca odbywa się za skałkami, także pełnego zachodu słońca tu nie zobaczycie. Zbieramy się już z plaży, słońce zaszło, idziemy w stronę miasta, także Patong tak, warto wpaść, warto zobaczyć, ale jeżeli chodzi o plażę, to na Phukecie znajdziecie lepsze. No a teraz zobaczmy, co nam ma do zaoferowania Bangla Road. Bardzo mi się podoba nazwa tej knajpy. Frida albo Friday.
No i zobaczymy, co ta ulica ma do zaoferowania. Chodzimy sobie po Bangla Road i jest tu bardzo głośno, to bardzo dużo klubów dla dżentelmenów, sprzedają tu bardzo dużo brokułów, jeśli wiecie, o czym mówimy. Także typowe Khao San Road, typowe Soi Cowboy. Wydaje mi się, że jak się zrobi jeszcze później, to będzie tutaj naprawdę szalona noc. Czym jest Pink Paradise, można się tylko domyślać, ale jeszcze za wcześnie na takie otwarte lokale. Na razie się zbierają tu ludzie na jakieś piwko, coś do jedzenia, drineczki. No i oczywiście 7-Eleven. Jak ktoś chce Breitlinga, Patek Philippe albo IWC, to tutaj mają wszystko. Nie wiem, może to ta godzina. Po prostu wydaje mi się to ubogą wersją Khao San Road, połączoną trochę z Patongiem w Bangkoku. Na pewno jest dużo szersza, są tu większe bary, takie wielkie, takie jak bardziej jak w Stanach, powiedzmy. Chociaż w Stanach takich nie widziałam. Ale thank you. Ale generalnie to nie mój klimat chyba. Zdecydowanie później trzeba tu przyjść, żeby były bary wypełnione. No to prawda, ale już jest pełno, także wiecie, tu są nawet skutery, mimo że tu jest zakaz wjazdu. Także dzieje się od samego zachodu słońca. No i nasz najsłynniejszy bar, czyli Illusion. Nie wiemy, czemu tam są takie kolejki, ale obiecujemy, że się dowiemy. Dobra, już wiemy, co się dzieje. Tu jest jakiś występ dzisiaj. Oxy Tour, pan Oxymiron. Nie wiemy, kim jest, ale musimy poczytać, bo chyba jest popularny. Madame Wong dzisiaj promocja. Za 5 butelek 350. Także ludzie zaczynają się zbierać. Tutaj oczywiście co druga plakietka to jest ping-pong show albo jakieś inne rozbierane panie. Także pamiętajcie, żeby uważać na takie rzeczy, bo łatwo się naciąć, a później ciężko się wypłacić. Także jeżeli Was takie rzeczy interesują, to upewnijcie się, że wszystko jest legitne. My raczej grzecznie, także spacerujemy, oglądamy, może zatrzymamy się na jednego drinka gdzieś, ale najpierw idziemy sprawdzić, o której mamy nasz autobus, żebyśmy mogli wrócić do domu. Mamy nadzieję, że patent Wam się podobał, że plaża Wam się podobała, no i to, co tutaj zobaczyliście też na Bangla Road. Jeżeli było fajnie, pamiętajcie, żeby zostawić suba, zalajkować odcinek. No i cóż, widzimy się w następnym. Trzymajcie się, cześć! Hey!